Cześć, witajcie. Niestety nie wszystko jest tak różowo, jakby się mogło wydawać na moich filmach. I dzisiaj będę wymieniał BMS-a. A na co będę wymieniał? No, na takiego samego BMS-a, tak? Czyli DIY BMS. Dlaczego w ogóle wymieniam tą płytkę, tak naprawdę kontroler, który tutaj mam przed sobą? To dlatego, że ten, który mam tutaj zamontowany za sobą, od czasu do czasu tak jakby zawieszał się na nim interfejs webowy. Wszystko inne działało dobrze, tak, pilnował tam balansowania, wszystkiego innego, temperatur i tak dalej. Natomiast nie można było się do niego dostać przez przeglądarkę. A w tym samym czasie miałem podłączonego na biurku tego właśnie ten drugi kontroler i z nim absolutnie nic się nie działo na tym samym software'ze, na tym samym firmware'ze. Wydaje mi się, że w tamtym, nie wiem, mogło być coś źle polutowane, on był lutowany ręcznie, więc cholera wie. Więc dzisiaj wymienimy BMS-a na tą wersję i przy okazji zrobimy upgrade cell monitorów. Jest to dość upierdliwe, więc zobaczycie, jak to wygląda. Także ja nazywam się Maciej Krasuski, a to jest kanał Smart DIY. Zapraszam na kolejny odcinek. Zabieram się zatem do pracy i postaram się Wam pokazać, jak to wygląda. Jak widzicie u mnie wszystko to jest tutaj zamontowane od frontu na jednej wydrukowanej takiej podstawce. A dzięki temu łatwiej będzie to po prostu przeserwisować. Także biorę się za robotę. Ja wymienię najpierw BMS-a, a następnie, ponieważ ten, na którego będę wymieniał, ma nowszy firmware, trzeba będzie zaktualizować jeszcze wszystkie cell monitory, a to niestety jest mega upierdliwe, dlatego że trzeba to zrobić moduł po module. Nie da się tego puścić po sieci, tylko trzeba każdy z cell monitorów przeprogramować. Będzie to mega długie, mega upierdliwe. Wam pokażę pewnie jeden przykład, żebyście widzieli, jak to się robi. BMS już wyłączony. Wypnę sobie jeszcze na wszelki wypadek bezpiecznik, żeby tutaj nic przypadkiem się nie włączyło. Przygotowałem sobie jeszcze oznaczenie, który kabelek to RX, żeby się później nie pomylić. Nie znasz tych kabelków, dobra. Oznaczę sobie go jako RX. Teraz tak, antenka. Dalej tak, wypinam przekaźnik. Na tym przekaźniku jest zapięte rozłączanie tego rozłącznika, poniżej co jest. Następnie zasilanie, przewód od komunikacji CAN. No i wydaje się, że mamy wypięte już wszystko. Teraz tak, jeszcze zanim go wypnę, to pozbawię go wyświetlacza, bo będziemy go potrzebowali w kolejnym tym BMS-ie. No i teraz pozostało odkręcić samego BMS-a, ale to ten śrubokręt się średnio nadaje. I ostatnia śrubka. I tak wygląda ta podstawka, którą zaprojektowałem. Tak? Ma tutaj wzmocnienia, żeby nic nie wypadło. No dobra, to zamieniamy to na nowego. I cóż, teraz trzeba wszystkie kabelki znowu po kolei podłączyć. Teraz co? Zakładamy wyświetlacz, bezpiecznik. No dobra, czas chyba odpalać BMS-y. Powering up. BMS teraz wyświetla błąd, dlatego że liczba ogniw, które miało w konfiguracji, to było jedno, a tutaj mamy 32 ogniwa, więc czas na początek zmiany konfiguracji. Tu przy okazji jest dużo też nowszy firmware, tak? Więc dużo większe możliwości konfiguracyjne. No dobra, wchodzimy w More, Settings i my mamy 16 ogniw w szeregu i mamy 2 banki. Zobaczymy, czy uda mu się cokolwiek znaleźć, ponieważ
nasze ogniwa, no jeszcze mają starszy firmware, ale on je potrafi przeczytać, także ciekawie, ciekawie. No zobaczcie, odnalazły się, super. W ogóle to nie wiem, jakiej jakości będzie dźwięk, bo tutaj cały czas obok chodzą jeszcze testy tych ogniw od Conrada ZLX. Zostały mi już tylko 3 do przetestowania i będzie można składać z tego jakiś bank, także jakby coś szumiało, to no to nic nie poradzę, to pomieszczenie jest dość małe. Dobra, no i zobaczcie, ogniwa wszystkie się odliczyły. Aby zaktualizować cell monitory w DIY BMS-ie musimy każdy z nich z osobna przeprogramować. Możemy to zrobić używając po prostu programatora ISP, ale DIY BMS kontroler ma wbudowany już taki programator, więc można użyć tego. Ja sobie przygotowałem taki długi kabelek 6-pinowy właśnie do programowania, żebym mógł sięgnąć z kontrolera do poszczególnych modułów. Złącze ISP, czyli programatora w DIY BMS-ie znajduje się tutaj. Podpinamy się do niego kabelkiem, podpinamy tu i teraz będzie można już programować moduły. Aby uruchomić programator, wchodzimy w More, AVR Programmer, wybieramy sobie wersję, którą chcemy tutaj wgrać, czyli V440 i tutaj pojawia się bardzo ważny komunikat. Te cell monitory muszą być odpięte od zasilania w momencie programowania. Na tych modułach takich V440, tych takich powiedzmy standardowych, no to mamy po prostu złącze JST i wystarczy je wypiąć. U mnie no laminaty są tak naprawdę zapięte do ogniw, więc zostało tutaj to tak przemyślane, że są po prostu takie zworki, które odcinają zasilanie. I trzeba je wszystkie wypiąć, przeprogramować i zapiąć ponownie. Jest to turbo czasochłonne, ale no niestety czasem tak bywa. Ja Wam pokażę powiedzmy jeden moduł, jak to się programuje, a resztę sobie zrobię oczywiście w zaciszu. Dobra, zajmijmy się tym modułem, bo będzie go, myślę, dobrze widać na kamerze. Zobaczcie, tutaj są takie zworki. No i co, żeby wypiąć zasilanie z takiego modułu, wyciągamy zworki. Następnie należy wziąć drugi koniec kabla. No, jeden z kabelków ma czerwone oznaczenie i tym czerwonym musimy po prostu trafić w ten pin numer 1. U mnie, ja sobie to oznaczyłem czarnym po prostu gold pinem. No dobra, i wpinamy. Nie wiem czemu zawsze mówię w liczbie mnogiej, ale tak się na YouTubie przyjęło. Dobra. Wciskamy Enable Programming Mode, Program Device. Jak klikam Program Device, pojawia się informacja, że trwa oprogramowanie. No i już gotowy, zaprogramowany. Można wyjąć i zacząć programować kolejny. No, także ja sobie te wszystkie po kolei przeprogramuję. Na ten moment to wszystko. Cześć. Wiecie co? Muszę nagrać jeszcze mały suplement, bo podczas update'u firmware'u poszczególnych tutaj cell monitorów upaliłem ESP. Niestety. Ale nie wiem właściwie jak to się stało, bo po kolei sobie update'owałem kolejne cell monitory i w pewnym momencie umarło, tak? I to nowe, najgorsze, czyli to, na które wymieniłem, więc musiałem znowu wrócić do tego samego SP, tak? które miałem wcześniej. No i cóż, no i na tym mam nadzieję, że będzie działało. Wszystko zaktualizowane, wymieniłem jeszcze tutaj sobie na dole taki końcowy busbar, bo mi brakowało takiego właśnie miedzianego, był aluminiowy. Wymieniłem też tutaj na górze, miałem ten ostatni busbar taki, no taki inny, tak? Zobaczcie, coś takiego to było.
więc też wymieniłem już na ten normalny. No i cóż, muszę kolejne ESP zamówić. A, i zupdate'owałem też od razu tamten bank, tak? Czyli ten oparty o używane ogniwa. Właściwie 16 cell monitorów, bo więcej nie mam. Muszę też domówić kolejne na ten ostatni, 4. bank. No i cóż, wszystko zaktualizowane. Teraz muszę jeszcze skalibrować całość i tak dalej, ale i skonfigurować przede wszystkim BMS-a, bo dużo się pozmieniało w tej nowej wersji. Ale dobra, to w sumie tyle. Cześć.